Witajcie. Zima to jeden z najbardziej wdzięcznych tematów, jaki możemy wykorzystać na swoich pracach. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób możecie ośnieżyć swoje krajobrazy. W naszym sklepie mamy mnóstwo mediów, które mogą pomóc nam w pracach zimowych. Jak widzicie, zebrałam całe pudełko. Wszystkie mają bardzo podobne nazwy i opisy. Rzeczywiście można się w tym wszystkim pogubić. Postanowiłam Wam je trochę pokazać, przybliżyć, porównać między sobą. Do pierwszego porównania wybrałam białe pasty strukturalne. Wszystkie mają imitować śnieg. Możecie ich używać na kartkach, na bombkach, na pracach miksmediowych. Zobaczymy, do czego się sprawdzą i czym się między sobą różnią. Zobaczmy na przykład, czy nadają się do kładzenia przez szablony. Wybrałam dwa szablony. Jeden o takim bardzo drobnym wzorze malutkie gwiazdeczki, śnieżynki, często używanym o tej porze roku. Drugi o bardziej zwartym motywie choineczek. Pierwsza pasta, jakiej użyję, to pasta Snowtex firmy DecoArt. Jest to pasta o bardzo gęstej konsystencji, drobnoziarnistej, więc daje bardzo fajną strukturę. Ponieważ jest gęsta, dobrze się kładzie przed szablony, nie rozmazuje się, natomiast napracowałam się troszeczkę szpachelką, żeby ją upchnąć dobrze we wszystkich zakamarkach wzorów, w ramionach gwiazdeczek czy gałązkach choineczki. Ostatecznie jednak całkiem nieźle wyszło. Wzór jest wyraźny, ziarenka dodają mu dodatkowej struktury. Jest to efekt, jaki bardzo lubię. Myślę, że jest to doskonała pasta do takich szablonów. Kolejna pasta, jakiej użyję, to pasta True Snow firmy Elins. Ta pasta jest zupełnie inna od poprzedniej. Jest lekka i puszysta. Konsystencją przypomina krem do golenia albo krem z białka od jajek. Przy kładzeniu jej przez szablon trzeba troszeczkę uważać, ale myślę, że każdy sobie da z tym radę, nawet osoba początkująca. Ewentualnie można przykleić sobie szablon taśmą klejącą do podłoża. Jak widzicie, nawet tak drobny wzór jak te gwiazdeczki nie został rozmazany i bardzo dobrze wygląda. Szablonowe wzory w tej paście są inne niż w poprzedniej. Są gładkie, ale też przez to delikatniejsze, mniej strukturalne niż w paście Snowtex. Obie pasty dobrze się sprawdzają, wybór zależy od tego, jaki efekt Wam się bardziej podoba. Teraz sięgnęłam po siostrzaną pastę do pasty True Snow, czyli Elins Glitter Snow. Według nazwy spodziewałam się, że będzie to pasta podobna do poprzedniej, tylko brokatowa. I tu, przyznam, spotkała mnie duża niespodzianka. Pasta jest równie biała i bardzo puszysta, tylko niestety nie widać w niej brokatowego połysku. Co prawda w konsystencji czuje się jakby jakieś drobinki, być może brokat, ale w ogóle się go nie zauważa. Zupełnie nie wiem, co się stało, czy ten mój egzemplarz był felerny, czy rzeczywiście ta pasta taka jest. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek doświadczenia z tą pastą, napiszcie proszę pod filmem, może ta tajemnica nam się jakoś wyjaśni. Jak widzicie, poza brakiem spodziewanego brokatu, pasta Glitter Snow nie różni się wiele od pasty True Snow i moim zdaniem można je stosować zamiennie. Ostatnia pasta, jaką pokażę, to Snow Paste firmy Pentart. Ta pasta jest bardzo gęsta i gruboziarnista, podobna do Snowtexu, pierwszej naszej pasty. Jest troszeczkę bardziej od niej płynna i ziarenka są grubsze. Przez to myślałam, że nie uda mi się położyć jej przez szablon z gwiazdeczkami, ale ostatecznie udało się to całkiem nieźle. Gwiazdeczki są bardzo grube, przy niektórych szablonach możecie mieć problem. Za to spodziewałam się super efektu przy choinkach i rzeczywiście musiałam troszeczkę zadbać o to, żeby ona była w każdym miejscu tego szablonu, bo ziarenka są dość grube i nie zawsze dało je się dobrze tam ułożyć. Natomiast efekt bardzo mi się podobał. Wzór wyglądał bardzo podobnie jak w paście Snowtex. Jest nawet bardziej gruboziarnisty, jest tylko jedno ale. Ten fragment dograłam dla Was już kolejnego dnia, gdy wszystkie motywy wyschły i okazało się, że kartka, na której użyłam pasty firmy Pentart, po prostu się powyginała. Tego efektu w ogóle nie było na kartce z pastą Snowtex. Pasta Pentart jest trochę bardziej wilgotna. Nadal uważam, że to dobra pasta, ale najlepiej papier podkleić sobie na czymś sztywniejszym, aby uniknąć takiego wygięcia. A tutaj macie przykład kartki, na której można zastosować takie pasty razem z szablonami. No dobrze, ale co jeszcze możemy zrobić z takimi pastami? Na pewno możemy zrobić cudowne białe zaspy na stemplowanych kartkach. Tutaj mam dla przykładu dwie takie karteczki. Spróbowałam z pastą Elins True Snow. Jest bardzo puszysta.
więc można sobie śnieżyć, robić zaspy i ośnieżać te choineczki do woli. Tu Wam troszeczkę film przyspieszyłam, ponieważ bardzo mi się ta zabawa podobała i bawiłam się nią co najmniej kilkanaście minut. Jak widzicie, zaspy wyszły bardzo ładne, puszyste, myślę, że zadowolą każdego. Tej zabawy nie powtarzałam już z pastą Glitter Snow, bo jak udowodniliśmy poprzednio, ma bardzo podobne właściwości, więc pominęłam już ten etap. Natomiast sięgnęłam po strukturalną pastę Stone-Tex. Zaczęłam ją nakładać małym pędzelkiem. Na początku niezbyt dobrze mi szło, ale jak zmieniłam narzędzie na trochę większe, już mi się to całkiem nieźle udało. Ja akurat bardzo lubię ten efekt ziarnistości, więc ta pasta też mi się bardzo podoba. Nie próbowałam już dalej z pastą Snow Paste Pent Artu, ponieważ jest bardzo podobna, natomiast postanowiłam spróbować tego małego pisaczka. Spodziewałam się, że jest to siostrzany pisak do pasty Snow Paste, natomiast też spotkała mnie tu mała niespodzianka, bo okazało się, że pasta w pisaczku nie jest wcale ziarnista, a gładka i doskonale on się nadaje do dodawania takich drobnych detali, na przykład, nie wiem, śniegu na malutkich gałązkach. Oczywiście wszystkich tych past możecie używać na zupełnie innych projektach, na przykład na bombkach. Tutaj spróbowałam obu past firmy Elins. Są bardzo podobne, puszyste, tak jak już wcześniej stwierdziłam, moja glitter w ogóle się nie świeciła, więc w zasadzie obojętnie którą z tych past użyłam, efekt był identyczny. Podobnie z pastami Snow-Tex i Snow Paste. Obie są ziarniste, więc dają bardzo podobny efekt. Chociaż ja chyba wybrałabym raczej pastę Pent Artu, ponieważ jest troszkę rzadsza i dużo łatwiej rozprowadzało mi się ją po bombce. Każdą z tych past można posypać na mokro drobnoziarnistym brokatem, aby się pięknie błyszczała. Pokażę Wam jeszcze te pasty użyte na drobnych elementach, takich jak choineczki czy domki, jakie używa się w dekoracjach mix mediowych czy w bombkach 3D. Jeżeli lubicie efekt puszystości, to na pewno bardziej spodobają Wam się pasty firmy Elins, którymi można tworzyć wspaniałe śnieżne zaspy. Obie pasty dadzą bardzo podobny efekt, a jeżeli chcecie, by Was śnieg się pięknie skrzył, posypcie po prostu pastę na mokro jakimś drobnym brokatem. A jeżeli wolicie drobnoziarnisty efekt, no to sięgnijcie po pastę Deco Artu Snow-Tex albo Pent Artu Snow Paste. Obie będą wyglądać bardzo podobnie i świetnie się sprawdzą w roli śniegu na dachu, domku czy na gałązkach choinek. Jak dla mnie pasta Pent Artu rozprowadza się troszeczkę łatwiej. Mam nadzieję, że po tej prezentacji łatwiej Wam będzie wybrać odpowiednią pastę.